Szanowni Panowie Ministrowie, wielce szanowni Panowie Prezesi, Szanowna Pani Ambasador, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni Państwo. Distinguished Mr. Deputy Prime Minister, distinguished ministers, most distinguished presidents and CEOs, Madam Ambassador, dear guests, ladies and gentlemen. Przede wszystkim ogromnie się cieszę, że mogę Państwa po raz pierwszy w tym roku oficjalnie powitać tutaj w Domu Polskim w Davos, miejscu dla mnie bardzo ważnym, dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, dla mnie jako uczestnika Światowego Forum Ekonomicznego, dla mnie wreszcie po prostu jako Polaka. Ladies and gentlemen, I'm delighted to be able to offer this official welcome to you for the first time here this year at the Polish House in Davos. This place is exceptionally important to me as President of the Republic of Poland, as the participant of the World Economic Forum, and last but not least, as a Pole. Skorzystam jeszcze raz z tej okazji, tak jak wczoraj mówiłem, udzielając wywiadu naszym telewizjom, naszym mediom polskim. Ogromnie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się w tym roku do tego, że ten Dom Polski w Davos jest, że prezentuje się tak pięknie, że możemy się tutaj spotykać i rozmawiać o ważnych sprawach dla Polski, które w istocie są także i ważnymi sprawami dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa pod każdym względem, zarówno tego bezpieczeństwa militarnego, jak również i bezpieczeństwa gospodarczego, a w tym bezpieczeństwa energetycznego. Let me use this opportunity, ladies and gentlemen, and repeat something that I said during the interview I gave yesterday, the interview with the Polish media. I would like to express my deep gratitude to all those who have contributed to the establishment of the Polish House here this year at Davos in such a beautiful style. This is a place where people can meet, they can come together, they can talk, and they can raise all the important things that are important for Poland, but also matters which are of big importance both to the European but also global security. And I'm speaking about security in all its dimensions, including the military one, the economic one, and also within the economic one, the energy one. Przed momentem udzielałem dosyć długiego wywiadu jednej z zachodnich telewizji. Padło pytanie o to, jak postrzegam wojnę na Ukrainie, w jakich obszarach ja tą wojnę obserwuję i w jakich obszarach ona wywiera skutki dla Europy i dla świata. And just a few minutes ago, I gave a lengthy interview for one of the Western TV outlets. There I was asked a question, how I see the war in Ukraine and how I see the results of this war in Ukraine, both for Poland and for our part of the world and for the world as a whole. Powiedziałem, że najprościej można na to odpowiedzieć, że to są jakby takie, mówię najprościej, najbardziej ramowo, dwa obszary. Bezpieczeństwa, bo przede wszystkim o bezpieczeństwie tutaj mówimy, pomijając wszystkie aspekty o charakterze humanitarnym, tej pomocy, którą Polacy i którą inne społeczeństwa niosą dzisiaj obywatelom, mieszkańcom Ukrainy. To są dwa obszary bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo militarne z jednej strony, ale z drugiej strony bezpieczeństwo gospodarcze, a wśród tego bezpieczeństwa przede wszystkim to energetyczne. And I gave an answer saying that in the most simple terms, in the most simple and rudimentary terms, I could say that there are two areas of security which are important amidst the war in Ukraine. Two areas of security because of course, there are also other aspects of aid which is being delivered to Ukraine, including humanitarian aid which is being supplied by Poles and also a number of other nations. But first and foremost, I was speaking about those two areas of security. That is the military one, the economic one, including the very important aspect of the energy security. To bardzo specyficzne, że dzisiaj obserwujemy ten właśnie cały obszar bezpieczeństwa przez pryzmat wojny na Ukrainie i tego, jakie skutki ona dla nas wszystkich, mówię dla nas wszystkich, czyli dla świata, patrząc z punktu widzenia Światowego Forum Ekonomicznego, wywarła. It is quite specific that today we are looking at security through the lens of the war and also through the lens of the consequences that this war is bringing upon us as Poland, as the world, as also the World Economic Forum coming here together. Ale ona tylko zmaterializowała po prostu pewne troski i to trzeba z całą mocą zaakcentować. Doprowadziła do ich wyostrzenia i do ich radykalizacji. However, what the war did, as a matter of fact, was it only materialized certain concerns that have been affecting us. It has only highlighted them and it has made them more profound.
doprowadziła do zobrazowania czarnych scenariuszy, na które wielu ekspertów, wielu polityków na zachodzie Europy, zwłaszcza zachodzie Europy, po prostu do niedawna się uśmiechało tylko, kiedy o nich się mówiło. Mówiliśmy o nich między innymi my Polacy, bardzo wyraźnie. And actually, what it did, it made certain bleak scenarios materialize. Something actually that a number of experts were pointing to, and also that a number of Western politicians, when they heard about that, especially Western politicians, they smiled. And this is something, this is an aspect to which we, the Poles, were pointing at very strictly and very directly. Tak jak wtedy, kiedy mówiliśmy, że Gazprom nie jest żadną normalną firmą w znaczeniu takim, jak rozumie to Zachód Europy w pojęciu gospodarki rynkowej. To nie jest firma, która funkcjonuje na normalnych rynkowych zasadach i która ma normalne własne rynkowe zadania. Tak jak mówiliśmy, że rosyjska polityka energetyczna to nie jest żaden problem biznesowy, gospodarczy, tylko to jest problem polityczny. And exactly the same, we were talking about Gazprom. We were saying actually that, well, this is not a business kind of company as construed by Western Europe at large. We were saying very directly, and we're stressing that this company is not following the market economy. It is not a normal company following market economy rules. It is not fulfilling market-oriented tasks. Actually, we were saying that, well, that is something that the Russian energy policy is using to realize its objectives. It is not, however, a simple business company and something that evolves around business. It is very clearly and very visibly for us and for everyone else, it should also be a tool of policy, of politics of Russia. Kiedy mówiłem, że Gazprom jest w istocie zbrojnym ramieniem Moskwy do uzyskiwania przewag gospodarczych, ale przede wszystkim gospodarczych w znaczeniu strategicznym, osiągania celów dominacyjnych, wielu moich kolegów przywódców europejskich tylko się uśmiechało. And whenever I said that Gazprom actually should be construed as an armed arm of Moscow, which it uses to pursue its economic goals, which it also uses to take advantage and to dominate the European markets, to use this strategic advantage, well, a lot of my Western European colleagues just smiled. W czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną i zaraz później został popełniony ten, dzisiaj patrzymy na to, ogromny błąd, tak? Wtedy to był po prostu efekt takich, a nie innych uwarunkowań politycznych, że gaz pochodził w Polsce tylko z dwóch źródeł. Z własnego wydobycia, nie tak do niedawna jeszcze mówiliśmy, to mniej więcej 1/3 naszych potrzeb, ale cała reszta, czyli te 75%, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu były wyłącznie dostawy rosyjskie. And actually, this is the legacy of the times when we were behind the Iron Curtain. And behind the Iron Curtain and right after that period, a big mistake was made, something that we construe as a very big mistake, looking from today's perspective. And actually, this is the effect, the result of the policy back then. There were, until recently, only two sources of gas deliveries in Poland. First of all, our own production, which until recently covered 1/3 roughly of our needs, but the vast rest of this gas supplies, 75%, came from Russian sources precisely. To my, nauczeni doświadczeniem szantażu energetycznego Rosji wobec Ukrainy, w sposób zdecydowany przystąpiliśmy do działań dywersyfikacyjnych. Tym pionierem w tym zakresie, rzeczywiście jeśli chodzi o realizację, nie tylko o mówienie, ale o realizację, był prezydent Lech Kaczyński, który zainspirował budowę gazoportu w Świnoujściu. And actually, we had experiences of our own looking at the energy blackmail that was applied by Russia towards Ukraine. Looking at that, we derived our own conclusions, and we decided to make very strong and very robust steps in order to diversify our sources of supply. And the pioneer in the diversification of our needs was late President Lech Kaczyński, who was the initiator of the Świnoujście LNG terminal. Od tamtego czasu ta polityka była zdecydowana. Doskonale wiedzieliśmy, że do pełnej dywersyfikacji musimy doprowadzić. Ten proces przyspieszył zdecydowanie 7 lat temu po zwycięstwie wyborczym Zjednoczonej Prawicy. Faktycznie
Dzisiaj mamy interkonektory łączące nas ze Słowacją, łączące nas z Czechami, łączące nas z Litwą, łączące nas z Niemcami, umożliwiające przepływ gazu w obie strony. Dzisiaj mamy przede wszystkim oprócz gazoportu w Świnoujściu także i nitkę gazociągu z szelfu norweskiego przez Danię do Polski. Dzisiaj w ten sposób mamy zapewnioną właściwie pełną alternatywę wobec dostaw z Rosji. And since that time, we pursued a very decisive policy to achieve full diversification of supplies. That process accelerated markedly 7 years ago when the United Right won the elections. And now we can say that we have got interconnectors already in place, joining us to Slovakia, to the Czech Republic, to Lithuania, also Germany, where there is a flow of gas ensured in both directions. So today, as I said, what we have in place is the Świnoujście LNG terminal, but we are also importing gas from Norway through the Norwegian shelf, through Denmark and to Poland, which gives us a full spectrum of alternatives in our diversification sources. Śmiało możemy powiedzieć, że w tym aspekcie jesteśmy absolutnymi europejskimi liderami, pionierami, zwłaszcza w naszej części Europy. Ta niezależność nasza dzisiaj jest kompletna. And it is fair to say that in this aspect, we are absolute European leaders. We are the pioneers in our part of Europe. So we can say that in this very way, we are absolutely independent. W dziedzinie energii elektrycznej sytuacja była zupełnie inna. Myśmy nigdy w tym zakresie nie byli całkowicie zależni od Rosji, tak jak w kwestii gazu. As far as electricity is concerned, in this respect, the situation was quite different. Here, we were never fully dependent on Russia, as it was in terms of gas. Nie daliśmy sobie zbudować w Polsce elektrowni rosyjskiej atomowej w stylu elektrowni czarnobylskiej w szczególności. And what we did not allow to happen was the construction of a Russian nuclear power plant, especially a plant similar to the one in Chernobyl. Dzisiaj taka elektrownia atomowa jest ogromnym, a nieraz największym zmartwieniem wielu naszych sąsiadów z bliższa i z dalsza. And today, such a big nuclear power plant provides a lot of concerns to our neighbors, both the closer and the more distant ones. W tym aspekcie bezpieczeństwa troski wielkiej nie mieliśmy, ale mieliśmy zupełnie inną, która niesie w sobie potrzebę odpowiedzi także na wymogi po prostu naszych czasów, niezależne od zagrożeń wojennych. So actually, as far as this security aspect is concerned, as I said before, we were not worried about it. However, there was other concern that we had, and this concern relates to the times in which we are living in and meeting certain standards that have to be met. Mówię o Polsce, o kraju, którego energetyka w ogromnym stopniu, właściwie do niedawna praktycznie całkowicie oparta była wyłącznie na węglu kamiennym i węglu brunatnym. And I'm speaking about Poland, a country whose energy sector, until recently actually, was largely based on coal, both on hard bituminous coal as well as on lignite brown coal. Dzisiaj wiemy doskonale, że konieczność zapewnienia dostaw energii pochodzącej ze źródeł nisko lub wręcz bezemisyjnych, jeżeli chodzi o emisję CO2, jest koniecznością współczesnego świata i koniecznością przyszłości. And today, what we know perfectly well is that the supplies of energy flow from low emission or zero emission sources constitute an absolute necessity of the world today and also of the world in the future. Jak to zrobić w kraju, który ma 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, 38 milionów mieszkańców, 4 pory roku i słońce, które nie świeci przez 365 dni w roku i wiatr, który nie wieje przez 365 dni w roku? And now the question is how to achieve that in a country whose area is 312,000 square kilometers, whose population is 38 million, who has got 4 seasons during the year, and in which the sun doesn't shine 365 days a year, nor does the wind blow 365 days a year. Jak to zrobić w kraju, który ma niezwykłe ambicje rozwojowe, ogromnie kreatywnych i ambitnych ludzi i w którym spożycie energii elektrycznej rocznie wzrasta właściwie w postępie geometrycznym?
And how to do that in a country who is ambitious enough to develop, in a country with extremely creative and ambitious population, in a country where the consumption of electricity is exponentially growing year on year. W kraju, który ma owszem rzeki, ale nie największe na świecie i który nie jest krajem górskim, tylko w przeważającej części krajem nizinnym. In a country who indeed does have rivers, but these rivers are not the biggest in the world, who also has mountains. However, there are also plains, and this is the main geographical feature of our country. Jak to zrobić w świecie, który jeszcze nie wymyślił sposobów na składowanie energii w ogromnej ilości, energii elektrycznej i składowanie jej w ogromnej ilości przez długi czas? Magazynowanie. How to achieve it in a world which has not come up with ways to provide electricity storage for a long period of time. Jak zabezpieczyć czyste klimatycznie, a w pełni dostępne 24 godziny na dobę źródła energii, która będzie zasilała nasze potrzeby gospodarcze i nasze potrzeby domowe. And how are we going to do that in a way that is climate friendly and that is going to provide affordable access to energy 24 hours a day, both for the economy as well as for private households? Odpowiedź jest bardzo prosta. The answer is very simple. Wykorzystując wszystkie dostępne możliwości. By using all the possibilities available. A zatem i korzystając z energii odnawialnej, budując farmy, które będą nas zasilały energią pochodzącą z wiatru, no ale w sposób rozsądny, nieszkodliwy dla człowieka, budując farmy, w których będziemy pozyskiwali energię ze słońca, czyli ze źródeł solarnych, budując tam, gdzie to możliwe i rozsądne i bezpieczne dla człowieka, także z punktu widzenia zasady zrównoważonego rozwoju, elektrownie wodne, szczytowo-pompowe i inne, ale przede wszystkim zapewniając nowoczesne, stabilne, bezpieczne źródło energii elektrycznej, jakim jest energia pochodząca ze źródeł nuklearnych, energia atomowa. And of course, we can do that in a number of different ways, using renewable energy sources, but also constructing wind farms, constructing them in a reasonable way, though, and human-friendly way. Also by constructing solar farms with the use of solar energy. Of course, again, all of that has to be made in a safe and secure fashion and a human-friendly one. Also resorting to sustainable development and thinking about sustainable development, we could construct hydro power plants, all different kinds of them, but also there is one source of energy which is absolutely safe and secure and which is reliable 100%. And what I'm speaking about is the nuclear energy. Nie ma wątpliwości wśród nikogo z rzeczywiście rozsądnych, trzeźwo myślących ekspertów, że jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wymogom ochrony środowiska i klimatu współczesnego świata, a jednocześnie korzystać wyłącznie z energii odnawialnej, nie korzystając w ogóle z energii pochodzącej z atomu. And well, there is no doubt, however, and no experts express such a doubt that we are able to use only renewable energies and making that in an environmentally friendly way, only such energies without resorting to other sources of energy, such as nuclear energy, which is, as I said, 100% reliable. To jest dzisiaj konieczność dziejowa, to jest dzisiaj konieczność przyszłości, to jest także wymaganie nowoczesności, to jest także nasze w jakimś sensie zobowiązanie i odpowiedzialność również przed przyszłymi pokoleniami, aby tą energię zapewnić wraz z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie by zapewnić ją w sposób najbardziej nowoczesny, jak to możliwe i najbardziej bezpieczny. And well, actually, this is the need of today, but also this is indispensable need of the future. This is also the requirement of the modernity path that we want to follow. And this is also a commitment that we have vis-a-vis future generations to provide access to energy, to ensure this energy security, taking into account, of course, sustainable development, taking into account most modern cutting-edge solutions, but also placing safety and security at the forefront. Dlatego cieszę się, że siedzą na tej sali w ramach tej dyskusji, w ramach tego panelu przedstawiciele i dzisiaj najważniejsi polskiego państwa, decydenci w polskich sprawach gospodarczych, inwestycyjnych, jak również i przedstawiciele wielkiego sektora prywatnego, zarówno polskiego, jak i nasi goście z Korei Południowej.
And that is why I'm happy and delighted to have with us here today in this very room representatives of the Polish state, the decision makers in the realm of economy, but also in the area of interest of investments. And I'm very happy and delighted to have with us also representatives of big private-owned companies of the private sector, both Polish as well as South Korean ones. Tak, przyszłość nawet w dobie tak trudnej, jak jest teraz, w dobie wojennej, kiedy w Europie toczy się wojna, wymaga odważnych decyzji, wymaga mądrych, zdecydowanych inwestycji. And yes, indeed, the future, even amidst war, even having war raging in Europe right now, even in such a difficult situation, requires and demands brave decisions and requires and demands this courage to make them. Dlatego chcę podkreślić, cieszę się, a zarazem wspieram z racji pełnionej funkcji działania rządu zmierzające do wybudowania w Polsce na odpowiedzialność polskiego państwa elektrowni atomowych, co będzie realizowane w ramach umowy zawartej ze Stanami Zjednoczonymi. And that is why I would like to express my very strong support as a president of Poland, and I'm happy to express this support to all the actions taken by the Polish government. Those actions which are taken by the Polish government at the responsibility of the Polish government, and they are aimed at constructing in Poland nuclear power plants. This is going to be the aftermath of the contracts that Poland has concluded with the United States. Ale cieszę się również bardzo z tego, że polski rząd w mądry sposób wspiera sektor prywatny w tym, aby również mógł realizować odrębne inwestycje w tym zakresie z zagranicznymi partnerami, którzy mają sprawdzone najnowocześniejsze technologie, tak jak partnerzy koreańscy. But having said that, I'm also happy that the Polish government provides very wise support also to the private sector in the framework of separate investments with the partners that we have, our foreign partners. And I'm speaking, of course, about those most modern cutting-edge technologies that are made available by our foreign partners, the tested technologies. I'm referring to our partners from South Korea. Cieszę się z tego i z tym większą radością otwieram to dzisiejsze spotkanie, otwieram tą dyskusję i jeszcze raz wszystkich Państwa tutaj na tej sali w Domu Polskim w Davos w czasie Światowego Forum Ekonomicznego witam. So, ladies and gentlemen, I'm even happier to say that at this opening ceremony, and I'm happy to be able to open right now this meeting and these discussions held here at the Polish House, here at Davos during the World Economic Forum. Mam nadzieję, że wyjedziecie Państwo z tych spotkań, z tej konferencji, z Davos, ze Szwajcarii, zadowoleni, natchnieni nowymi pomysłami i pełni sił do ich realizacji. And I'm confident and I do hope, ladies and gentlemen, that you are going to leave Davos with a lot of force, a lot of might, and instilled with new ideas which you will follow on. Mam nadzieję i mówię to wszystko dlatego, że wierzę w to głęboko, że to wszystko globalnie będzie w interesie Rzeczypospolitej Polskiej, który jest dla mnie najważniejszy. I hope, because I believe that all of that is going to be in the global interest of the Republic of Poland, and the interest of the Republic of Poland is the most important to me. Życzę Państwu owocnych dyskusji, życzę Państwu owocnych spotkań, życzę Państwu sukcesu. Ladies and gentlemen, I wish you fruitful discussions, I wish you fruitful meetings, and I wish you success. Dziękuję. Thank you.